Cześć! W dzisiejszym odcinku jak zrobić top letni w 4 dni? O tym, że nie warto, nie wolno, nie tyka się nożyczkami dzianiny bawełnianej. Zapraszam. Troszeczkę. Więc wyszliśmy wtedy na podwórko, musieliśmy nabrać działu, poszpecilować, ja się chwilę pobujałam, ale czułam nudę, więc potem już zaczęło bardzo mocno. Dobra, tu jest ten mój pierwszy swan top z Pima Cotton. On już jest oczywiście i wyprany, i wyblokowany, i nawet noszony. Także tak. I tutaj zaczęłam... Zaczęłam kolejny. Zaczęłam kolejny i ja go... I ten robię już z Parisa, od Dropsa. I ten chcę zrobić tak dłuższy dosłownie o ten ściągacz na dole. To mam jeszcze tyle do końca. Zaraz sobie na szybciutko zmierzę mniej więcej ile to będzie. Uwaga. No tak. Pi razy około 15 cm. Powiedzmy. No tak mniej więcej. Gdzieś na tej wysokości będę robiła zaszewki na biust. Czy tam rzędy skrócone na biuście. No i ogólnie, żeby nie było, projekt jest do robienia jako 2 osobne panele. Najpierw się robi przód, prawo, lewo, potem tył, prawo, lewo i zszywa po bokach, nie? Ja tego nie robię. Jak widzicie, ja przerabiam w okrążeniu. No, także jeszcze 15 cm. Może inaczej to policzę. Kurczę, zahaczam.
Policzę sobie, ile mam teraz już przerobione, a ile powinnam mieć. I tak będzie po prostu łatwiej. Dobra. Dobra, mam takie jedno 17 i coś. Pół, niecałe, 17,5. 17,5, a potrzebuję mieć... Gdzie tu jest ten? Tutaj, żebym dobrze przyłożyła. No w sumie. Dobra, wiecie co? Wychodzi na to, że ta włóczka, nie wiem jak ta Pima Cotton, czy to było Decoton, ale Pima Cotton od Waka, bo nie mierzyłam jej przed praniem, przed blokowaniem. Natomiast Parisa przed praniem, przed blokowaniem zmierzyłam 10 na tą i na tamtą centymetrów. No i wychodzi na to, że na szerokość próbka się praktycznie nie zmieniła. Miałam 17,5 i dalej mam 17,5. Natomiast na długość się jakby skurczyła. Miałam 24 oczka, teraz mam 25. I to jest ważna informacja w momencie, kiedy zależy mi na tym, żeby troszeczkę było dłuższe. I to może też tłumaczyć, dlaczego to jest tak... Wydawało mi się, że robiłam dłuższe. No właśnie tu się chyba wydarzyło to samo po prostu, że się właśnie nie skurczyło, bo tu też mam 17,5, co ciekawe. Nie? Jakby na szerokość próbka jest identyczna. Czy też rezultat. O. Natomiast nie wiem, jak tutaj było przed praniem, przed blokowaniem. Jest to dziwne, bo wydaje mi się, że ja dziergałam aż do 33 cm od pachy. Ale ja mam tutaj 20 kilka. No, tak, o. 28,5. I trochę ciężko mi uwierzyć, żeby aż tyle się, wiecie, zassało na długości, nie? Rozumiem tam centymetr 2, ale nie prawie 4. Więc no dziwne. Dziwne. No ale dobra. Wiem już, że to jedno oczko zjada. W związku z powyższym tutaj nie będę robiła dłuższego o ściągacz. To jest 2 cm. Takie plus minus, tylko nie wiem, ze 4. Zrobię ze 4 cm dłuższe, żeby mieć ten zapas na długości. No. Miałam się dzisiaj nie ruszać z domu, siedzieć na tyłku i dziergać. Natomiast niestety, ale okazało się, że potrzebuję, to tak serio, nie to, że sobie tam wymyślam, tylko naprawdę potrzebuję jechać do Rossmana. Znaczy znaleźć się w Rossmanie, który co prawda nie jest jakoś wybitnie daleko, ale jednak w taki ukrop. Tak myślę, czy by nie wsiąść na rowery, po prostu będzie szybciej. Chyba. Ale no sam fakt, że no nic. Dobra, aha. No i mam swój swan top ubrany. Także tak. Roztopię się. Dzisiaj jest sobota rano, 4 lipca. Mój swan top z Parisa nareszcie wysechł. Trwało to jakieś, nie wiem, pół wieczności. Strasznie długo sechł. I już jest gotowy. Więc mogę oficjalnie wszystko jakby podsumować, porównać wersję z oryginalnej Pima Cotton od Waka, od We Are Knitters i z Parisa od Dropsa. W odcinku, gdzie farbowałam dzianinę, wspomniałam, że mam taką wadę, że mam problem z wykonywaniem poleceń i przepisów. I tak. Natomiast zwykle to tak wychodzi dlatego, że robię po swojemu i tak też było w tym przypadku. Swan top zajął mi 4 dni. Nie kalendarzowe, natomiast, ten kalendarzowy. Ten troszkę więcej, ale tak myślę, że po prostu nie miałam kiedy dziergać, nie? Ale tak jakby czasowo czas poświęcony, no to myślę, że wyszło podobnie. Zrobienie swan topu zajęło mi 4 dni. Przy czym muszę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja mam
cały czas na świecie dla siebie i nic innego nie muszę robić, tylko dziergam od rana do nocy, bo tak nie jest. Co zresztą będzie widać na tych przebitkach. To wszystko, to było robione, te 4 dni, one były gęsto poprzeplatane. Tak, gęsto poprzeplatane normalną, codzienną pracą, opieką nad dziećmi, jakimiś wyjściami rodzinnymi i tak dalej, więc to też nie jest tak, że wiecie, 4 dni, ale po 12 godzin każdego dnia, nie? Tylko no właśnie trochę tu, trochę tam, trochę rano, troszkę wieczorem, tu gdzieś chwilę przy bobasku, tutaj jakby gdzieś jechaliśmy, to też wzięłam, coś tam zrobiłam, nie? Także 4 dni, mimo tego, że człowiek jest orobiony po uszy i ma masę innych obowiązków. To nie był mój obowiązek. Nie. Masę obowiązków. Masę obowiązków, mówię, dzieci. Zwłaszcza, że no teraz niby się zaczął rok szkolny, ale to w sumie dla mnie nie ma jakby większego znaczenia, bo starsza tak ma edukację domową, a młodszy jest za mały na jakąkolwiek placówkę, do której tak nie pójdzie, bo będzie miał też edukację domową. Także 4 dni, ale no mówię, tak w międzyczasie. Nie? Może nawet mniej, bo tutaj jakby już wiedziałam, co robię, znałam wzór i poszło szybko. Natomiast oczywiście, że nie zrobiłam tak jak we wzorze. Oczywiście. I dzięki temu wyszło mi to bardzo szybko. Także Swan Top w 4 dni. Jak to zrobić? Nie idźcie ze wzorem. Znaczy, okej, dobra. Będąc uczciwym, z wzorem nie ma nic złego. Jakby, zrobiłam 2 takie bluzki, czyli ewidentnie mi się podoba. I mam jeszcze Parisa w 2 kolorach, więc w teorii jeszcze 2 by mogły powstać. I w sumie nie wiem, czy by nie powstały. Jakbym miała 4, to już bym miała półletniej garderoby. Ale wzór, wiecie co, ja go przyniosę moment. No więc wzór, moment, żebym tu nic nie pokazała, żeby potem nie było problemów. Więc najpierw chwilkę o wzorze takim, jakim on jest, takim, jakim być powinien i jakim by był, gdybym robiła według wzoru. Ogólnie wzór jest stworzony z myślą o kobietach z większym biustem i tak zwany bra friendly, czyli że teoretycznie bielizny nie powinno być widać. No i w sumie ja jestem całkiem zadowolona, potwierdzam oba te aspekty. Natomiast jeśli chodzi o ten duży biust, to tu się jeszcze rozwinę w dalszej części. To jest tak, przeznaczony jest na druty numer 5 i Jolanta, bo wzór jest, chyba nie wspomniałam, od Jolanty Jakutowicz z Otulamy. Druty numer 5 rekomenduję i podaję 4 opcje, jeśli chodzi o włóczkę i jakie jest zapotrzebowanie na każdą z nich oczywiście. Oryginalnie, pierwotnie na pierwszym miejscu jest The Pima Cotton od właśnie We Are Knitters, natomiast tutaj już wiemy, nie ma tej włóczki, tak, jakby teraz mają tą zwykłą bawełnę, nie Pima. W każdym razie Pima Cotton na pierwszym miejscu. Alternatywnie właśnie Drops Paris, czyli to, czego ja użyłam na ten niebieski. Shippies, Kalista albo Mandarin Petit podwójną nitką, co jest istotne, podwójną nitką. Czy coś jeszcze? Próbeczka, 16 oczek na 23 rzędy. Także jak widzicie, próbka jest taka 5 mm druty, 16 oczek, próbka, powinno pójść szybko, nie? Jakby to jest raczej taki szybki projekt. Nawet ja, choć dziergam w tempie lodowca, mówię, 4 dni i topik był gotowy. To, że go potem rozcięłam, próbowałam przedłużyć i potem nie mogłam zszyć, to jakby to zaraz. Ale ważna rzecz, właśnie. Wzór przewiduje dzierganie osobno przodu, osobno tyłu
i później zszycie tego i jeszcze dzierga się od dołu do góry. Dość powiedzieć, że gdy to zobaczyłam, to stwierdziłam nie ma opcji, nie. Nie dość, że od dołu do góry, co już jest samo w sobie upierdliwe, to jeszcze osobno przód, osobno tył? Nie. Jakby ja rozumiem i znam zalety dzianiny. Znam i rozumiem zalety dzianiny dzierganej w częściach osobnych, tak? I później zszytej, że to jakby jest bardziej ta struktura jakby zachowana i tak dalej. Okej, jak najbardziej, oczywiście. Ale nie! Aha, jeszcze, przepraszam, jeszcze napomknę, bo też jest ta informacja, jeżeli się użyje, jeśli się wybierze drop z Parisa, to dziergać mniejszy rozmiar. Bo podobno, no tu jest napisane, że topy z tej włóczki wychodzą o rozmiar większy. No i teraz tak, ja tego nie zrobiłam, ale ten, czyli z Pima Cotton od Waka, dziergałam na 5 mm i robiłam rozmiar M. Tak, rozmiar M. I no jest taki, spróbuję nagrać gdzieś jakieś przybitki czy coś, ale jest bardzo fajny. Ani za luźny, ani za obcisły. Ja też liczę na to, że ta moja podróż do schudnięcia będzie z sukcesem i no na razie jest okej, idzie powoli jak cholera, ale jest okej, przynajmniej idzie w dobrą stronę. A to już dużo. Więc on też powinien się tak troszkę poluzować z czasem. Czy też ja się zmniejszyć z czasem. Natomiast jeśli chodzi o wersję z Parisa, ja również dziergałam rozmiar M, natomiast po prostu wzięłam druty 4,5. Wzięłam druty pół rozmiara mniejsze i dzięki temu one są praktycznie identyczne. Ten z Pima Cotton mam próbkę 16,5 oczka, natomiast z Parisa wyszło mi 16 oczek faktycznie. Czy wspomniałam, że nie robiłam próbek wcześniej? Naprawdę, ja nie wiem, ci śmieję, że mój anioł stróż to robi na 5 etatów, bo czasem na takie pomysły wpadam, że nie było próbki, wyszło dobrze. I tak jak mówię, 4,5 dla Parisa, 5 dla Waka, czy tam dla tej Pimy Cotton Waka. Dam radę odwiesić? O, dobra, może nie będę dotykać już tak. Dobra. I teraz, co ja zrobiłam, czego wzór nie przewidywał? Wszystkie moje zmiany. Uwaga, lista jest długa. Po pierwsze, nie robiłam przód i tył osobno, tylko dziergałam w okrążeniach. Wyliczyłam po prostu, ile oczek jest przewidziane na przód, ile na tył, w sensie, żeby nabrać. Nabrałam to jako jakby naraz, tak? I dziergałam do góry sobie w okrążeniach. To po pierwsze. Po drugie, ten wzór, który tutaj jest, który się tworzy dzięki oczkom prawym, oczkom lewym, nie robiłam go zupełnie, totalnie. Po prostu wydziergałam czystym jerseyem, prawie, zaraz dodam, jerseyem całą tubę aż pod pachy. I jak wiedziałam, że już jestem na takim etapie, że potrzebuję rozdzielać panele tutaj te na biust, to odmierzyłam dokładnie, w którym miejscu, odliczyłam sobie, w którym miejscu ten wzór powinien być. Odwróciłam robótkę i po prostu sobie powolutku prułam kolumny oczek. Sprułam jedną, na tej odwróconej stronie nabrałam szydełkiem jako oczka prawe, co dało mi oczka lewe na prawej stronie, nie? I tak zrobiłam jakby dla każdej kolumny, która powinna być pierwotnie oczkami lewymi, no to ja po prostu sprułam i przerobiłam właśnie szydełkiem na lewej stronie. Dzięki temu, bo ogólnie skąd taki pomysł? Oczywiście nie wpadłam na to jakby od razu, po prostu jak zaczęłam, bo robiłam pierwszy ten fioletowy top z Pima Cotton, no to robiłam tak jak, chciałam powiedzieć tak jak wzór przykazuje, natomiast też od razu narzuciłam oczka na okrążenia, nie? Ale robiłam ten wzorek.
No i trochę mnie to denerwowało, bo co dochodziłam do przodu, no to musiałam jakby wybić się z rytmu i robić tą sekwencję. A też oczka, wiadomo, no ściągacz czasem nie wygląda tak ładnie, jakbyśmy chciały, zwłaszcza na roślinnej włóczce. Tak, i czekajcie, wróć. Ostatnie oczko prawe przed oczkiem lewym, no ono potrafi być takie nie do końca ładne. Bo tam więcej włóczki przechodzi, coś tam. No dobra. Więc też uznałam, że właśnie jak zrobię w ten sposób, no to uniknę tego problemu, że tam będzie jakby za dużo tego włókna między tymi oczkami, bo będzie standardowa ilość, tak jak między każdym innym prawym a prawym, nie? Co dało mi taki bardzo ładny, zgrzebny, bym powiedziała, bardzo ładny, zgrabny ściągacz, no tą sekwencję oczek prawych, oczek lewych, nie? I przyspieszyło robotę, no bo mówię, nie musiałam się wybijać z rytmu. Także to są te dwie rzeczy, które tak no, mocno przyspieszyły cały proces. Dzierganie w okrążeniu i nie robienie tego wzorku na początku, tylko sprócie kolumn na samym końcu, co zajęło naprawdę bardzo szybko. W sensie, no, sprócie to jest chwila, wiemy, a ogarnięcie potem szydełkiem tego wszystkiego też nie zajęło długo, a efekt jest dla mnie osobiście o wiele ładniejszy niż gdy robiłam w tym wzorze, w tej wersji od samego początku oczka prawe, oczka lewe. Bardziej mi się podoba ten efekt właśnie, gdy to zrobiłam później. To jest to. I teraz zmiany, które jeszcze wprowadziłam, które już nie przyspieszyły procesu, wydłużyły go, ale sprawiły, że dzielnina jest taka bardziej dopasowana do mnie. To są zaszewki na biust. To jest ten moment, w którym właśnie ta cecha, że bluzka, top powinien być przyjazny dużym rozmiarom, że jest przewidziany, no to u mnie się to nie sprawdziło. Ja nie mam jakiegoś, wiecie, ogromnego rozmiaru czy coś, nie? Natomiast no nie sprawdziło się to, ponieważ pierwotnie w pierwszym podejściu nie zrobiłam tych zaszewek. Nie ma ich we wzorze, wzór tego nie przewiduje. I no ten przód mocno się podniósł, nie? Mimo wszystko. Co zaowocowało tym? Aha, no i jeszcze fakt, że wspomniałam, nie robiłam próbki, więc nie byłam świadoma tego i zastanawiałam się, jak się zachowa bawełna. Bo wyobrażałam sobie, że może pójść w obie strony i że się rozlezie i że się właśnie skurczy, no bo zazwyczaj jak się kupuje tam, nie wiem, prześcieradło czy coś tam z bawełny, no to jest napisane, że tam do 5% może się nawet skurczyć, nie? Więc nie wiedziałam, no w sensie, no na dwoje babka wróżyła, pewnie jakbym zrobiła próbkę, to bym się dowiedziała, ale no nie zrobiłam, więc będziemy widzieć, będziemy widzieć, będzie widać. I top pierwotnie zrobiłam na taką długość, jak podaje wzór i był za krótki. Wybrałam go, zablokowałam, no i nie dość, że ten właśnie przód podjechał do góry, to jeszcze bawełna zrobiła coś bardzo dziwnego, bo na szerokość nie zmieniła się w ogóle, natomiast na długość się skróciła. Bo dziergałam ten fioletowy. Dziergałam go od pachy w dół na 33 cm. Zjechał do 29. 29-30, nie? Więc jakieś takie 3-4 cm mi zeżarło. Ale już stwierdziłam, dobra, nie tykam. Dlatego, że nie wiem, czy już to pokazywałam, czy dopiero pokażę, natomiast chyba pokazywałam, że pierwsza wersja, którą wydziergałam, ta, która zajęła mi 4 dni, no to właśnie wyszła za krótka i ja stwierdziłam, nie, no dobra, trzeba to przedłużyć. I jeszcze tam po skończeniu ściągacza jest przewidziany rządoczek lewych, nie? I mi się to nie podobało w ostatecznym jakby udziergu. Więc stwierdziłam, dobra, to no bo słuchajcie, top jest dziergany od dołu do góry, więc przedłużenie go nie jest takie proste. Mogłam to zrobić w najprostszy sposób możliwy, czyli po prostu spróć panele i tylko panele, przedłużyć, trochę jakby dorobić do pach i wtedy
ponownie zrobić panele. No ale ja stwierdziłam, przecież można rozciąć, a potem zszyć. Nie? A przy okazji spróbuję ten rząd oczek lewych. Tak. No więc zrobiłam to. Rozcięłam dzianinę. Spróbowałam te oczka lewe, ten jeden rządek. Nabrałam od nowa. Dorobiłam na, nie wiem, z 5 cm chyba. No i chciałam zszyć. Nie? Przeprowadzić knitting surgery. No i to był bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Ja nie wiem, czy po prostu z bawełną nie wolno robić takich rzeczy, czy trzeba być super top pro, żeby umieć ładnie zszyć, czy po prostu bawełna jest takim, czekajcie, słowo, moment, włóknem, które nie wybacza i którego nie wolno tykać w ten sposób. Nie wiem. W każdym razie dzierganie topu zajęło mi 4 dni. A potem kolejne 3 próba jego zszycia. Jak już kończył się 3. dzień i ja dalej nie doszłam, tak będę na tym pokazywać, dalej może inaczej, doszłam już do tego tutaj, tej sekwencji i za erę nie byłam w stanie tego zszyć, tak żeby to wyglądało ładnie. Plus, no oczywiście tutaj cała ta linia była widoczna, tak? No wełna to się jakoś tam, wiecie, jest bardziej plastyczna. No widocznie bawełna nie współpracuje. No i było to bardzo widać. I myślę, nie, po prostu nie. Już jest 3. dzień. Jutro będzie 4. Ja w 4 dni mam top, a tu już praktycznie dłużej będę go próbować naprawiać, niż go dziergałam. Więc spróbowałam wszystko. Wszyściuśko, cały top. Do zera, do gołej ziemi. I nabrałam oczka od nowa. I tu też nabrałam oczka na rozmiar większy i jednocześnie wzięłam mniejsze druty. Dopiero przerobiwszy jakoś tak, no nie wiem, no gdzieś tak dotąd, nie? No to jakieś 10 cm, do mnie dotarło, że skoro wzięłam mniejsze druty, czyli zagęszczenie oczek będzie większe i wzięłam większy rozmiar, który wymaga większej ilości oczek, to nie starczy mi włóczki. A tej włóczki nie da się już dokupić. No więc spróbowałam znowu i nabrałam od nowa oczek na rozmiar M, na piąteczki i stwierdziłam, dobra, bo trochę mi zostało po tej pierwszej pociętej wersji. Trochę mi włóczki zostało. Sobie myślę, no dobra, będzie ok, nie? Dam radę. No i wtedy, robiąc już tą ostateczną wersję, wpadłam na to, że dobra, muszę zrobić te zaszewki. Nie może ten przód się tak podnosić. Denerwuje mnie to, nie podoba mi się to i ja jeszcze mam po ciąży trochę brzuszek, nad którym pracuję. Może się uda bez operacji. No i to, że biust podnosi dzianinę, to jest jedno, no ale ten brzuszek też dokłada swoje. Więc nie, no zaszewki muszą być. Tak sobie myślę, dobra, po pierwsze muszę go przedłużyć i muszę zrobić zaszewki. Powinno mi starczyć włóczki. Na szczęście starczyło. Zostały mi dosłownie jakieś tam farfocla, jakieś resztki. Więc zaszewki zrobiłam. I w momencie, gdy skończyłam zaszewki, zrobiłam te panele i top był gotowy. I właśnie tutaj, przy tej wersji, nie wiedziałam, że bawełna się tak zasie do góry, że się skurczy tylko w jednym kierunku, w jednej płaszczyźnie. No i robiłam go na 33 cm, a mam jakieś właśnie takie 30. Czyli no dobra, okej, tak mówię, dziergałam trochę dłuższy, więc miało z czego zjeść, że tak powiem. Natomiast mając już to na uwadze, gdy robiłam tą drugą wersję z Dropsa, z Parisa, to przerobiłam cały pierwszy motek, no to tak gdzieś do tego właśnie etapu i wyprałam i zablokowałam, żeby już na tym etapie zobaczyć, no bo
wiecie, miałam informację, że topy z Parisa mają się rozleść, tak? Że wychodzą rozmiar większy. No więc stwierdziłam, dobra, wybiorę, zablokuję i zobaczę. No i wydarzyło się to samo, co z Topima Cotton. Mianowicie na szerokość oczek było tyle samo, na długości zeżarło i to całkiem sporo. Więc wiedząc, że będzie taki sam rezultat, po prostu wydziergałam tego Parisa na... Pierwotnie bym zrobiła 36 cm, żeby te właśnie 3 oczka mniej więcej mogło zjeść, ale ponieważ już trochę mi zjadło przy tym pierwszym blokowaniu, to zrobiłam na 35 cm i wiecie co? Z ciekawości zobaczymy, jak tak on sobie wisi. Nie wiem, czy powinno pewnie na płasko, ale... No i są 34. Takie 34 cm. Także no miało z czego zjeść i tak zjadło mniej niż myślałam. Albo może to jest kwestia tego, no nie, no zjadło mniej niż myślałam, ale spoczko. Długość jest super. Na ten moment bardzo mi odpowiada i jak stwierdzę któregoś razu, że jednak jest za długie i chcę ten tam troszkę skrócić, to odetnę, ale tylko odetnę do takiego miejsca, żeby po prostu zrobić nowy ściągacz i tyle. Nie będę nigdzie tutaj, wiecie, na jerseyu cięła i nigdy więcej. Nie. No, także to tak. Jeszcze czego nie powiedziałam, pokażę to może na tej wersji, ponieważ, wiecie, ja patrzyłam na zdjęcia tego Swantopu w internecie. Patrzyłam na stronie Joli i wiecie, tam na bokach widać, że to jest szyte. Znaczy w sensie widać taki, no, szef, nie? Łączenie. Ja stwierdziłam, no dobra, no przyjmijmy, że ma to czysto dekoracyjny wydźwięk, bo dla bawełnianego topu na lato ja naprawdę nie potrzebuję jakiejś struktury czy coś takiego. No ale wizualnie ładnie to wygląda, więc zrobiłam taki udawany szef. Po prostu pierwsze oczko, tak, no bo miałam wszystkie oczka w okrążeniach, ale no nadal miałam to podzielone jakby tak na połowy, zaznaczone połowy, więc pierwsze oczko z przodu i ostatnie oczko z przodu jakby, to były takie oczka, które w co drugim rzędzie tylko przekładałam, nie? Czyli przekładam, a w następnym rzędzie, w okrążeniu, w jednym okrążeniu przekładam to jedno oczko, 2 oczka, w następnym je przerabiam, potem przekładam, przerabiam. No i dzięki temu wyszedł mi taki jakby udawany. Nie wiem, czy to będzie widać. Jeśli nie będzie widać, to postaram się nagrać jakąś przebitkę. Wyszedł mi taki udawany szef jakby z jednej i z drugiej strony. Jeśli chodzi o zaszewki, to dużo mniej widoczne są w tym w Pima Cotton od Waka. Troszkę bardziej widoczne są na Parisie, ale też tylko lewe. Ja nie wiem, coś możliwe, że jakoś źle przekładam oczka, albo to jest po prostu tak gruba dzielina, że no nie da się inaczej. Muszę zobaczyć, muszę spróbować w jakiś inny sposób te oczka przekładać, no bo wiecie, no to się robi rzędami skróconymi, nie? I w momencie, kiedy ja idę sobie oczkami lewymi, czyli tak jakby tak, i obracam dzielinę, przekładam to jedno oczko, i zaciągam nitkę, to oczko się jakoś dziwnie układa. Możliwe, że powinnam to w jakiś inny sposób robić, no bo to są zaszewki z prawej, to jest zaszewka z prawej strony. Wygląda całkiem elegancko, natomiast to jest zaszewka z lewej. Czekajcie, gdzie to jest? O. No i ta już jest bardziej widoczna. Nie? No właśnie. W tej wersji fioletowej z Pimy Cotton aż tak, tego nie widać. To w ogóle no bardzo ładnie to wyszło. Natomiast na Parisie to jest widoczne, bardziej widoczne. Ale też taka ważna informacja. Ten z Parisa jest cięższy i to dużo cięższy.
Tak, ja sobie zapisałam, właśnie zważyłam oba te topy, bo czuć różnicę. I to się przekłada na odbiór tych dzianin. Teraz jak były te upały takie po gazylion stopni w cieniu, to ja miałam na sobie ten Swan Top z Pima Cotton i było w porządku. Znaczy wiadomo, no było gorąco, ale to i w samej skórze byłoby gorąco, ale jakby było okej. Nie czułam, żeby mnie to jakoś grzało czy coś. No bo ale umówmy się, to nie jest cieniuśki top, nie? To nie są, wiecie, druty 3 mm i tak dalej. No, piątki i dość gruba bawełna. Natomiast wciąż jakby było w porządku. Było jak najbardziej okej. Z tym już chyba by tak nie było. To wyszło dużo bardziej cienkie w odbiorze, cienkie w dotyku niż ta wersja z Parisa. Próbka w teorii jest, tak jak mówiłam, no taka sama, 16 oczek, 16,5, 16, więc pół oczka, niewielka różnica. Gdzie ten był robiony na mniejszych drutach, więc ta dzielina jest bardziej zwarta. Więc bardzo prawdopodobne, że faktycznie gdybym robiła na piątkach, no to by to było większe. Co nie zmienia faktu, że wagowo się zważyłam oba te topy i ta wersja z Pima Cotton od We Are Knitters waży 162 gramy, a jest przedłużona względem wzoru i ma zrobione te zaszewki, więc no jest tej dzianiny na mnie więcej niż powinno być według wzoru. 162 cm, 162 gramy. Wersja z Parisa waży, uwaga, 265 gramów, czyli ponad 100 gramów więcej. Dwa takie Swan Topy z Pima Cotton. To jest prawie tyle, co jeden z Parisa, nie? Więc no, można sobie wyobrazić, jak bardzo różnią się od siebie w dotyku, w gęstości, tak? I autentycznie jest różnica. Tak, no ten jest lżejszy, to widać i to czuć. Natomiast to niekoniecznie jest wada. No może mówię, no jak jest tam te 1 000 000 stopni, to tak średnio, ale dzięki temu, że on jest taki bardziej zwarty, ta wersja z Parisa jest bardziej zwarta, bardziej taka mięsista, to no trzyma bardziej swój kształt, trzyma bardziej strukturę, nie? No ten jest taka nie pod fruwajka, ale w porównaniu z tym, no to troszkę tak. Tak, i teraz, tak jak wspominałam, mam jeszcze 2 kolory kupione w teorii właśnie pod Swan Top i się zastanawiam, czy może by nie zrobić na piątkach, czy by nie zrobić na piątkach i zobaczyć, jaki byłby efekt. Czy zostać z tym, jak jest, czyli też wybrać 4,5 i po prostu robić, tak jak już mam sprawdzone, to zrobić. Jest też opcja, że po prostu znajdę jakiś inny wzór pod taką próbkę, pod Parisa i spróbuję może coś innego. Chociaż naprawdę bardzo mi się podoba. No, to jest pierwszy raz, jak zrobiłam coś z wzoru w ilości większej niż 1. No. Człowiek ma tych wzorów trochę, a w sumie zrobi jedną rzecz i więcej nie korzysta. W każdym razie, wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, jeśli chodzi o te Swan Topy. Oczywiście, żeby nie było... w razie gdyby ktoś był ciekawy, jak zrobiłam te zaszewki. Nie wiem, czy ktoś byłby ciekawy, ale jeśli by był, no to uwaga, opisuję i objaśniam. Teraz disclaimer. Bardzo prawdopodobne, że ja nie zrobiłam tego w sposób jakby technicznie prawidłowy. Albo jak tam rzemiosło nakazuje. Jakby ja nie wiem, nie znam się, okej? Jakby robię po swojemu. Tak jak mi się wydaje, czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to spróbuję i tyle. Więc miałam tutaj, tak, jeśli chodzi o zaszewki, no to mniej więcej już ogarniam, jak je zrobić, kiedy dziergam od góry do dołu. Natomiast nie robiłam jeszcze nigdy ich na dzianinie dziejanej od dołu do góry.
No i tutaj podobno różnica jest taka, że dziejąc od góry w dół, powinno się dojść mniej więcej do załamania biustu i wtedy dorobić te rzędy skrócone. Natomiast w przypadku dziania od dołu do góry powinno się dojść mniej więcej, gdzie biust się zaczyna i wtedy dorobić te rzędy skrócone, te zaszewki. Natomiast ja po prostu zrobiłam tak. Ja wam powiem, jak zrobiłam, a wy zrobicie z tym, co chcecie. Ja po prostu zrobiłam tak, że doszłam, wydziergałam aż do samych pach. No to jest nad załamaniem. Doszłam do samych pach, gdzie wiedziałam, że już chcę rozdzielać na panele. I po prostu wtedy dorobiłam te rzędy skrócone. To się dzierga od dołu, więc szłam sobie oczkami prawymi przodem, przerobiłam przód, zatrzymałam się 10 oczek przed markerem połowy, odwróciłam robótkę, oczko przekręcone, tak, no, wiecie. Na lewej stronie 10, no i wracałam sobie, dziergając ten przód lewymi oczkami do 10 oczek przed markerem. Zawracamy z powrotem i to chyba będzie wtedy 12. Jedno oczko, to było tak, że na lewym drucie miałam jedno oczko jeszcze normalne, a następne było już tym przekręconym, tym podwójnym takim. Więc to jedno oczko na tym lewym drucie zostawało, czyli by było 10, 11, 12, 12 oczek. Zawracam to samo, do jednego oczka przed tym podwójnym zawracam i potem tak samo jedno oczko przed tym podwójnym z powrotem i 3 razy, nie? Czyli do 10, pyk, do 12, pyk, do 14, pyk i potem całe jedno okrążenie. No i potem jakby tam zgodnie ze wzorem, bo jest jakby też takie okrążenie przygotowujące przed rozdzieleniem, więc no, nie wiem, czy ja to wyjaśniłam dobrze. Rzadko kiedy muszę wyjaśniać swoje procesy. Możliwe, że dzięki temu, że teraz jak nagrywam, no to trochę się z tym bardziej obędę i gdyby to było niejasne, no to spróbuję to jakoś lepiej wytłumaczyć, może narysować w następnym odcinku czy coś. Dobra, to chyba byłoby tyle. Także pozdrawiamy Was, ja i moje 2 słantopy. Oczywiście pogoda się skiepściła. Jak wrzuciłam film o sprzątaniu włóczek, który nagrywałam, gdy było zimno, to były upały niemiłosierne. Teraz jak prezentuję Wam letnie topy, to jest zimno i pogoda wymaga swetra. Jakby ja nie wiem, chcecie śnieg? Nagram coś o jakichś letnich udziergach. No, dobra. To ja teraz wracam do dziergania. Zaczęłam troszkę swój Monday sweater, podgoniłam. Niewiele, bo to, Jezu, to idzie jak krew z nosa po prostu. No 3,5 mm, nie? Druty. Więc idzie opornie. No ale to już jest morze oczek prawych, więc jakby okej. No i potem jeszcze rękawy, tak. No i się zastanawiam, co potem. Ogólnie to mam pomysł na jeden top, tylko się zastanawiam właśnie, czy to jest taki udzierg, który byłabym skłonna zrobić, bo wiecie, jak już schudnę i taki swan top będzie na mnie za duży, to nie będzie mnie bolało, znaczy może tego bardziej, bo to jednak była droższa włóczka, ale no nie będzie mnie bolało, żeby go, nie wiem, no sprzedać albo że no nie mam komu oddać, nie? Więc to jakby to nawet spróć i zrobić sobie od nowa mniejszy. Nie byłby to taki ból. Natomiast ten top, który kupiłam, znaczy wzór kupiłam niedawno,
no to już by mnie serduszko bolało, jakby się potem okazało, że nie będę w nim, że będzie na mnie wisiał, jak już schudnę. I nie wiem, trzeba się siadać do robienia go. On się nazywa, nie pamiętam, czekaj, Cascade Top? Gdzieś tu wstawię, gdzieś tu pokażę. Próbkę mam już zrobioną. Zrobiłam ją z safrana. Stwierdziłam, że trzeba zacząć wykorzystywać tego safrana. Więc zrobiłam ją z safrana i próbeczka mi odpowiada. Jestem dosłownie jedno oczko mniej. Tam jest próbka na 29, ja mam 28. To jest taki margines, który mi jak najbardziej odpowiada. No i trochę dość mocno zostało zjedzone, jeśli chodzi o pion, tak? Bo miałam 18 oczek. 18 oczek na 5 cm. Też nie robiłam tej próbki jakoś takiej prawilnej, długiej. Na 5 cm. 18 oczek, a mam 16 oczek, a mam 18 w drugą stronę. Właśnie dlatego nie wiem, czy zacząć ten Cascade Top. Nie wiem, czy on się nazywa faktycznie Cascade Top. Będzie napisane, jeśli nie, no to przypał. Natomiast, czy robić go, czy dziergać coś innego, coś nowego. Ostatnio trochę tych włóczek nowych się pojawiło i tak się zastanawiam. No nic, będzie widać. Będzie widać. Na teraz uciekam, zwłaszcza, że jeszcze, wiecie co, wczoraj już miałam iść spać. Zaczęłam dłubać w Excelu, pisząc sobie jakieś tam, powiedzmy, jakby aplikacje. Nie wiem, czy w Excelu aplikacje, ale no trochę tak. Która ma mi pomóc z planowaniem posiłków, zbieraniem wszystkich przepisów z internetu i z miliona miejsc, które się wszędzie pamiętają, a o których potem nie pamiętam. W planowaniu zakupów i liczeniu kalorii i białka i tam wiadomo wszystkich makro, nie? Więc zaczęłam sobie pisać taką apkę, w Excelu robić. Natomiast no, chcę, żeby to miał taki fajny interfejs, trochę ala aplikacyjny, więc no i mnie to trochę wkręciło i ten Monday Sweater tak leżał i kwiczał, a ja sam dłubałam formuły Także, ale nie no. Znaczy może tak, chcę to skończyć, chcę to zrobić, bo potrzebuję takiego narzędzia. Potrzebuję takiego narzędzia właśnie, żeby móc planować posiłki i planować z góry ich kaloryczność. I też, żeby zbierać wszystkie przepisy, nie? Bo tak wiecie, czasem na YouTubie jakiś fajny przepis ktoś wspomni, albo się na Instagramie wyświetli. Tak wszystko jest to rozpiździelone wszędzie i potem człowiek ma ugotować i nie wie co. Więc potrzebuję miejsca, które mi to będzie jakby zbierać i właśnie potem umożliwiać planowanie i zakupów, i posiłków, i kaloryczność, i wszystko. Że to muszę zrobić. A potem dzierganie. I promise. No. To tyle na dzisiaj. Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko. Jeśli czegoś bym nie wspomniała, a jest turbo istotne, to napiszę w opisie. Albo powiem następnym razem. Po prostu. Idę. Cześć.